Dzień dobry Państwu. Rozmowy strajku, komentarze dnia. Kamil Łukaszek, Maciej Wiśniowski. Cześć. Witamy Państwa serdecznie. Porozmawiamy dzisiaj o gazie i sytuacji wokół niej. Porozmawiamy też, proszę Państwa, o tym, czy Unia Europejska w starciu z Donaldem Trumpem wygrała czy przegrała, bo są dwie szkoły. I porozmawiamy o najnowszym sondażu partyjnym do wyborów parlamentarnych, huk czasu, ale tendencje wynika z tego dość interesujące. Zaczynamy od gazy. I tak, mamy następujące rzeczy. Najpierw od 2 dni, znaczy od wielu dni, ale od 2 dni to nabrało jakiegoś takiego, powiedziałbym, przyspieszenia informacyjnego o tym, że Izrael w sposób kolejny raz zbrodniczy wykorzystuje głód jako broń i może ludzi najnormalniej w świecie głodem. Że tak powiem, fala potępienia, która spadła na Izrael, zajęła dużo powierzchni i najpierw Izrael oczywiście ogłosił pauzy humanitarne w strefie Gazy, a jednocześnie rozpoczął kampanię również w Polsce, w której oskarżył ONZ, rozumiecie, o sabotaż i wstrzymywanie pomocy. Kampania ma pokazać, że winę za głód w strefie Gazy nie ponosi Izrael, tylko Organizacja Narodów Zjednoczonych. Izrael przekonuje, że ONZ blokowała w ostatnim czasie pomoc humanitarną. ONZ oczywiście odpiera zarzuty i przecież od naprawdę wielu dni są dostępne dokumenty wiarygodnych organizacji, wiarygodnych obserwatorów bezpośrednich, którzy mówią, że głód, który panuje w strefie Gazy, jest realny i ludzie umierają po prostu najnormalniej w świecie z głodu. W szpitalach nie leczą się rany, nie goją się rany z powodu braku białka w pożywieniu. Co jeszcze można powiedzieć takiego? I na oficjalnych kontach MSZ Izraela zaczęły się 23 lipca pojawiać takie informacje. Prawie 950 ciężarówek z pomocą humanitarną czeka na granicy, gotowych do udzielania wsparcia mieszkańcom strefy Gazy. Kto więc je zatrzymuje? ONZ. Ciężarówki stoją bezczynnie w Gazie, a obok nich rosną góry niewykorzystanych towarów i że to jest celowy sabotaż ONZ. Następnie pojawiły się nowe, i to dzisiaj w gazecie wyborczej.pl, pojawiły się informacje, że Izrael pod wpływem nacisków międzynarodowej opinii publicznej obiecał poluzowanie blokady strefy Gazy, dziękujemy bardzo, zrzucanie paczek z jedzeniem, przerwy w walkach i bezpieczne korytarze dostarczania pomocy. Ani jedna z tych rzeczy, które przed sekundą przeczytałem, które już miały mieć miejsce ileś razy od 7 października, ani razu nie zostały przez Izrael dotrzymane. Izrael pozwolił na zrzuty paczek i zapowiedział przerwy w walkach. Nic o tym nie wiem, przynajmniej do tej pory. Oburzenie, jak już wspomniałem, na całym świecie jest naprawdę ogromne. Francja powiedziała, że uzna podczas zjazdu ONZ w Nowym Jorku we wrześniu. Tak, i oczywiście wywołało to jak najbardziej gniew Izraela, bo czemu uznawać państwo. I to jest drugi wątek, na który ja Cię naciągam na komentarz. I będzie trzeci wątek, czyli rozmowa Netanjahu z Putinem, ale najpierw omówmy to, o czym w tej chwili powiedziałem, czyli zespół niedotrzymanych obietnic, kolejnych jakichś rzeczy, które mają szansę ogromne się nie sprawdzić, przy jednoczesnym chamskim, bezczelnym kłamaniu w żywe oczy, że nie, to przecież nie my. Nie my strzelamy do ludzi, którzy się gromadzą w punktach wydawania tych żałosnych porcji, które nie wystarczą dla nikogo. To nie my, czyli nie Izrael strzela do tych ludzi z czołgów, broni, granatów rzucających. Wszystko, nie, to broń Boże. To są kłamstwa w żywe oczy. Niedawno, wczoraj czy przedwczoraj, przeczytałem gdzieś, że jeden z oficerów amerykańskich, który był członkiem tej organizacji, w cudzysłowie, humanitarnej, izraelsko-amerykańskiej, w końcu coś w nim pękło i opowiedział wszystko potwierdził to, co mówiło od dawna palestyńskie i nie tylko palestyńskie źródła i organizacje międzynarodowe, właśnie o tym strzelaniu do ludzi. Właśnie to jest coś, co nawet w myślistwie, zdaje się, jest zakazane, że sypiesz żarcie w lesie, przychodzi zwierzyna, a ty do niej strzelasz. To nawet w takim środowisku jak myśliwi
to jest zakazane. To tutaj właśnie Izrael to robi. Sypie żarcie i strzela do tych ludzi, którzy po to żarcie przychodzą. Emocjonuję się, bo to mi się we łbie nie mieści. Przepraszam bardzo. Raczej ja myślę, że my często podnosimy sprawę Palestyny i myślę, że warto spróbować dzisiaj powiedzieć, to będzie trudny eksperyment, ale cokolwiek pozytywnego o tym, co się dzieje wokół Palestyny, wokół Gazy, wokół Palestyńczyków w Lewancie. Otóż ten moment, w którym Francja właśnie zapowiedziała to, że uzna państwowość Palestyny, jest, wydaje mi się, kluczowym momentem i jest to taki moment, który wskazuje jednak, że kropla oddolnego oporu społeczeństw europejskich drąży jednak skałę w pewien sposób, prawda? No bo ciężko podejrzewać Macrona o to, że zrobił to sam z siebie, prawda? A więc no, gniew ulicy, gniew mediów, gniew wyrażany również w mediach społecznościowych społeczeństwa na to, co dzieje się w Gazie, jest znaczący. I to samo możemy obserwować chociażby w Holandii, to samo możemy obserwować na Wyspach Brytyjskich, to samo możemy obserwować w Hiszpanii, w jakiś sposób w Niemczech również, ale jest to bardzo mocno tłumione. Po tym, jak Macron zapowiedział uznanie Palestyny podczas szczytu ONZ w Nowym Jorku, tym wrześniowym, podczas tego wrześniowego szczytu, Kolumbia zapowiedziała, i myślę, że jest to pierwszy kraj, który wymierzył takie otwarte sankcje wobec Izraela. Tak, Kolumbia zapowiedziała jako duży producent węglowodorów, duży producent węgla, że kolumbijski węgiel nie popłynie do Izraela i kropka, nie wypuszczą kolumbijskiego węgla do Izraela, nie będzie on wspierał izraelskiej gospodarki, izraelskiego przemysłu, który zarówno gospodarka, jak i przemysł jest ufundowana w dużej mierze na ludobójstwie i etnocentryzmie. Dalej podobne deklaracje słyszymy z Irlandii. Irlandia również chce nałożyć sankcje na produkty z Izraela, których nie chce kupować, prawda? Także to jest bardzo istotny głos. Dzisiaj Hiszpania, dzisiaj albo wczoraj, do mnie to dotarło dzisiaj, Hiszpania zapowiada w najbliższych dniach to, że hiszpańskie lotnictwo będzie zrzucało pomoc humanitarną do Gazy. To jest istotny element i to jest, to trzeba sobie wyobrazić. Mówimy tutaj o państwie NATO, które będzie zmuszone do tego, aby swoimi samolotami transportowymi naruszyć tę strefę, którą Izrael uważa za strefę, którą on kontroluje, i zrzucać do Gazy pomoc humanitarną. No ciężko sobie wyobrazić, chociaż kto wie, że Izrael zacznie, nie wiem, obroną przeciwlotniczą bądź myśliwcami zniechęcać hiszpańskie, natowskie samoloty, ale myślę, że ta zapowiedź Hiszpanii jest ciekawa i ją tutaj warto odnotować. Warto również odnotować Belgię i fakt zatrzymania 2 Izraelczyków w Belgii podczas festiwalu muzycznego, prawda? Warto odnotować to, że król Belgii wyraził swoje zdanie na temat tego, co się w Palestynie dzieje. No, mówiliśmy również o papieżu, który również na skutek ataków na społeczność chrześcijańską w Palestynie również wyraził swoje oburzenie. Ale wszystko to, ja podkreślam, nie miałoby miejsca, gdyby właśnie nie oddolny opór społeczny, informowanie siebie o tym i wyrażanie stanowczego sprzeciwu wobec ludobójstwa Izraela w Palestynie. Znaczy ty stawiasz tezę, rozumiem, że to są reakcje władzy na nastroje społeczne, a nie odwrotnie. Że oczywiście to są reakcje władzy na sytuację międzynarodową.
Oczywiście tak, oczywiście są to reakcje władzy na nastroje społeczne, na nastroje społeczeństw europejskich, które są doświadczane przez wojnę, która transmituje się wojnę, ludobójstwo transmitowane w czasie rzeczywistym 24 godziny na 7. Nikt, kto nie jest świnią, nie może zaprzeczyć, że Izrael, bo to już jest w tym momencie, to nie można mówić o jakimś deficycie poznawczym. Ktoś, kto się zasłania deficytem poznawczym, no ściemnia tak naprawdę. Tutaj deficyt, jeśli ktoś nie uznaje, że Izrael prowadzi ludobójstwo, że Izrael używa głodu, aby eksterminować Palestyńczyków w całości jako zbiorowość, to nie jest człowiek niedoinformowany, to jest świnia generalnie. No tak, raczej staramy się nie przeklinać. Ja bym inaczej nazwał takiego człowieka, nazwijmy go dla zachowania kultury języka świnią po prostu, prawda? A więc w moim odczuciu dzieje się tak właśnie dlatego, że państwa europejskie czują jednak oddech na karku swojej tak zwanej opinii publicznej, prawda? Jeśli Corbynowi w Wielkiej Brytanii udaje się wyprowadzać działaczy Partii Pracy do partii, której głównym postulatem jest sprzeciw wobec ludobójstwa w Gazie, to jest to również, sam ten fakt ma pewien gravitas, który politycy europejscy muszą po prostu brać pod uwagę w takiej najbardziej cynicznej, partykularnej polityce codziennej, prawda? Że społeczeństwo jednak to grzeje, prawda? I ta partia odnotowuje, jakby to powiedzieć, sukces, jak na razie przynajmniej. Tak. Zupełnie nieoczekiwany, bo na europejskiej scenie politycznej teraz wejście jakiegoś nowego organizmu politycznego jest naprawdę trudne, bo to już wydaje się wszystko ułożone, uklepane, warstwy na warstwy, leży to już od dziesiątek lat, rozumiesz, co tam jeszcze nowego wymyślisz. A tu okazuje się, że można. My często rozmawiamy o tym, czy w Polsce nie rysuje się nowy duopol, prawda? Bo duopol Platformy i Prawa i Sprawiedliwości wydaje się, że się chwieje. Natomiast w Brytanii obserwujemy to samo, prawda? No bo z jednej strony ruch eurosceptyczny podbierający i partia eurosceptyczna podbierająca elektorat i działaczy Torysom, z drugiej strony partia Corbyna, która to samo robi wobec Partii Pracy. Więc to jest też jakiś tam ciekawy ruch wyborczy w obrębie Brytanii. Jednak wiesz, ja mam wrażenie, że tutaj już ta kropla, która przepełnia puchar, właśnie w tym momencie nastąpiła, prawda, że już pewnych rzeczy nie da się negować. I teraz zauważ, Izrael prowadzi narrację, to jest absolutnie nowa narracja, że za głód w strefie Gazy odpowiada ONZ. To jest bardzo ciekawe, bo Izrael w takim razie przyznaje, czego wcześniej nie robił, że w strefie Gazy panuje głód. Tak. Wcześniej wymysł, kaczka dziennikarska, sztuczna inteligencja, deepfake i żadnego głodu w Gazie nie ma. To była jedna z narracji Izraela. Druga narracja, to, że one wobec siebie są zupełnie niekomplementarne, to jest inna rzecz, prawda? To jest jedna z tych cech kocopołu, tak? Że człowiek będący świnią, jak już się umówiliśmy na to, uczepi się wszystkiego, tak? Żeby to jakoś racjonalizować. Bo jedna narracja była taka, że głodu w Gazie nie ma, druga narracja była taka, że to Hamas. Że pomoc humanitarna była dostarczana, jest dostarczana, ale kradnie ją Hamas. Siedzą i przeżerają po prostu, tak? Siedzą, zabierają ludziom mąkę i pieką sobie chleby i je jedzą, prawda? To była druga narracja przecież Izraela, prawda? I to była narracja, którą przeciętnie inteligentny człowiek doskonale wie, że jest łgarstwem od góry do dołu. Hamas, który zdobył popularność właśnie na tym, że był zanurzony w społeczeństwie i jego problemach, że reagował na te problemy, że pomagał na różne problemy, jeszcze zanim w ogóle ten konflikt przybrał taką formę, to gdyby oni w tej chwili
zrobili taki numer, żeby przeżerali, kradli, sprzedawali, niszczyli dary, to ludzie by ich po prostu, niezależnie od tego, że ci są uzbrojeni, a ci nie, ludzie by ich rozerwali. To wiesz, to w ogóle nie ma o czym gadać. Znaczy nie ma czasu na zastanawianie się nad takimi oczywistościami. Ja, Maciek, nawet chwili nie spędzę na tym, żeby falsyfikować tę kłamliwą narrację Izraela, bo ona jest w sposób ewidentny, tak? Jest coś takiego jak ewidencja w procesach poznawczych. Ona jest ewidentnie niekoherentna z niczym, prawda? A więc chodzi po prostu o to, że te narracje następują po sobie i właśnie sam fakt, że już mamy 3 narracje wokół głodu w strefie Gazy, które to narracje są szyte na potrzeby Izraela przez Hasbarę i usłużnych piesków owej, tak? I te narracje są kompletnie ze sobą niezgodne, no bo pierwsza narracja, nie ma głodu w strefie Gazy, druga narracja, za głód w strefie Gazy odpowiada Hamas, trzecia, za głód w strefie Gazy odpowiada ONZ. Tak. A Izrael od 7 października strzela cukierkami. No i to jest oczywiste. Nie? Tak. No to jest właśnie ten poziom mentalny, w którym tkwimy i warto tutaj wspomnieć o jednej osobie, o której zdaje się jeszcze nie rozmawialiśmy, o ostatniej jego wypowiedzi, o zdecydowanym szwarccharakterze tej narracji, a więc w piątek zastępca Sikorskiego, pan Teofil Bartoszewski, pojawił się w tym porannym programie TOK FM Żakowskiego i zechciał powiedzieć, na czym polega tragizm sytuacji Izraela i Palestyny. Otóż wedle słów pana wiceministra Bartoszewskiego Teofila, tragizm Palestyny polega na tym, że tych ludzi, raczej Palestyńczyków w ten sposób, nie chce ani Izrael, ani nie chcą ich przyjąć kraje ościenne, takie jak Jordania i Egipt. No, czyli de facto pan Teofil Bartoszewski przyznał, że rozwiązaniem czegoś, co teraz technicznie umownie nazwę konfliktem w Palestynie, tam żadnego konfliktu nie ma, tylko jest ludobójstwo, ale technicznie nazwijmy to konflikt w Palestynie, jest czystka etniczna. Jeśli wysłuchacie wypowiedzi pana Teofila Bartoszewskiego, no to wprost usłyszycie, że dla niego rozwiązaniem sprawy jest czystka etniczna, jest przesiedlenie ludzi albo do Egiptu, albo do Jordanii. Tylko pech, ani Egipt, ani Jordania nie chce Palestyńczyków. No to tak jak gdyby, nie wiem, Niemcy powiedzieli, że rozwiązaniem strefy, rozwiązaniem sprawy polskiej jest przesiedlenie Polaków albo na Słowację, albo do Mołdawii i ani Słowacja, ani Mołdawia nie chce Polaków. Nie? No to jest myślenie pana wiceministra. No to jest człowiek, który również nigdy nie przepuści okazji, żeby nie okazać się świnią. No po prostu. No to jest niebywałe, bo to jest drugi raz w ciągu ostatnich kilku miesięcy, kiedy ja słucham pana wiceministra i on tutaj się w pierwszym rzędzie, w tej ostatniej wypowiedzi, no po prostu wypowiedział się jako człowiek, który aprobuje czystki etniczne. I zrobił to pełnym zdaniem. To nie jest jakaś interpretacja, on to zrobił pełnym zdaniem. Tak? Wcześniej mówił, że pojęcie nigdy więcej dotyczy tylko i wyłącznie Żydów. Podczas jego jeszcze raz chciałbym, żeby to wybrzmiało. To nie powiedział sobie jeden pan z drugim panem na kawie, tylko został zaproszony jako wiceminister spraw zagranicznych, człowiek jak najbardziej oficjalny. To znaczy, jeżeli słucha tego ktokolwiek w Palestynie, w Jordanii, w Egipcie, jakikolwiek człowiek, który emocjonalnie związany jest z ludobójstwem w Gazie, to ma podstawy sądzić, że to jest oficjalne zdanie polskiego rządu, polskich władz. Polskiego NSZ-u jak najbardziej. Tak, które to polskie władze reprezentują polskie społeczeństwo.
Cześć. I to jest najprostsza droga do tego, żeby powiedzieć, że Polacy są po prostu narodem niewdzięcznych, niewdzięcznych świń. Bo nie chciałem gorzej powiedzieć, tak? Bo naprawdę, wiesz, no, są okresy w historii Polski nie tak dawnej, kiedy naprawdę kraje arabskie przyjmowały nas tysiącami. No tak, jak wspomniany Iran, prawda, chociażby. Tak. Natomiast wiesz, no w momencie, w którym Kolumbia i Irlandia nakładają faktyczne sankcje na Izrael, w momencie, w którym kolejne państwa, ja wiem, że to jest wszystko dzieje się w sferze symbolu, rozmawiają o tym, ale symbolu, no w moim odczuciu jednak znaczącego. Możemy polemizować, czy on jest znaczący, czy nie. W moim odczuciu w sferze takiej polityki międzynarodowej symbol jednak waży coś, tak? A więc kolejne kraje dyskutują o tym, czy bądź kiedy uznają Palestynę, uznają państwowość Palestyny, no to Polska podpisuje kontrakt na $500 miliarda złotych na izraelskie radary. No to jest, wiesz, no to jest właśnie, to jest kolaboracja z rządem, który prowadzi ludobójstwo. Ja jestem przekonany, że o ile takim najbardziej wymownym odciskiem na XX wieku było Auschwitz, o tyle najbardziej wymownym odciskiem na XXI wieku będzie Gaza. Prawda? Bo jest pewnym probierzem, wzorcem czegoś, co Mościcki nazywa tą kulturą eksterminacji, tak? W XXI wieku. No i kurczę, no jeśli się nie potrafisz właśnie odnaleźć jakoś etycznie w ten sposób, jak robi to Kolumbia, no to handlujesz bronią z Izraelem, no, tak jak robi to Polska. To jest bardzo duży zarzut wobec rządu Tuska. Nie? Ogromny. I jeszcze odwołam się śladem twoim do książki Mościckiego. Jeśli kiedykolwiek ktokolwiek dzisiaj żyjący zadaje sobie pytanie, jak był możliwy Holokaust przy obojętności ludzi, którzy mieli tego świadomość, no to dziś już wiecie. Bo to się właśnie dzieje na waszych oczach. I naprawdę już dzisiaj nie można kompletnie, całkowicie zaprzeczyć temu, że wiedza o ludobójstwie w Gazie jest dostępna wszystkim. Wszystkim. Od 6-letnich dzieci, które już tam latają po tabletach. Już. Tak. Z tym, że ja bardzo mocno podkreślam jedną bardzo istotną asymetrię pomiędzy sytuacją Auschwitz a sytuacją Gazy. Otóż Auschwitz, II wojna światowa, Holokaust, to był moment, w którym najbardziej podstawowym medium była gazeta papierowa. I radio w domu sołtysa, tak? A więc informacja była naprawdę reglamentowana. Teraz każdy człowiek może usiąść sobie przed internetem, otworzyć Chroma czy jakąkolwiek inną wyszukiwarkę, wpisać Al Jazeera i jest podłączony 24/7 do pełnych informacji. Czy jakąkolwiek inną stronę, już Al Jazeera, niekoniecznie. Tak? Viva Palestyna po polsku, no nie wiem, no cokolwiek może sobie wpisać i te informacje znajdzie, jeśli będzie chciał. Prawda? Także no, jednak poziom moralnego upadku tych, którzy zasłaniali oczy wobec Holokaustu, a tych, którzy zasłaniają oczy wobec Gazy, no jednak ludzie, którzy nie dostrzegają Gazy, są niżej po prostu. Tak. Ale skoro jesteśmy przy etycznych, powiedziałbym, rozważaniach wokół sytuacji w Gazie na wysokich poziomach polityki, to ja chciałbym, żebyśmy się chwilę zatrzymali przy rozmowie Putina z Netanyahu. Przede wszystkim dlatego, że to jest, tak właśnie zostały dzisiaj te informacje udane, że właśnie Putin porozmawiał przez telefon z Netanyahu. Ja się oczywiście
zatrzymałem na tym zainteresowanie, nie tylko w tym medium, bo to jest Kommersant, ale również na innych. I we wszystkich innych, do których dotarłem, jest mowa o tym, że Putin gadał z Netanyahu i rozmawiali o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Rosyjski prezydent podkreślił, że Moskwa ma nadzieję na pokojowe uregulowanie konfliktów wojennych. W szczególności Putin wypowiedział się, okazał swoje poparcie terytorialnej integralności Syrii, a także wyraził gotowość, by pomóc Izraelowi w rozmowach z Iranem. W tym komunikacie nie ma słowa. Nie ma słowa o Palestynie. Ja oczywiście rozumiem. Nie wszystko to, co jest w oficjalnym komunikacie, musi odzwierciedlać całą rozmowę dwóch polityków. Ale mówiąc szczerze, dla czystości etycznej, szczególnie w takim państwie jak Rosja, które na to zwraca uwagę i na tym buduje swoją narrację wyższości moralnej nad Zachodem, to zdanie się powinno znaleźć. I już. W związku z powyższym ja jestem nieco rozczarowany, szczerze powiedziawszy, taką próbą przedstawienia tej rozmowy, że to była rozmowa pogawędka nieledwie dwóch polityków na temat trudnej oczywiście sytuacji na Bliskim Wschodzie, ale o Syrii i o Iranie. No, takie mamy czasy i jako się rzekło, moje rozczarowanie jest dojmujące. Ja pozwolisz, że niczego więcej nie będę dodawał do tej wzmianki o rozmowie Putina. A zatem przenieśmy się, i tu niestety będziesz musiał gadać, bo jesteś w tym lepiej zorientowany. Mamy dwie narracje dotyczące zakończenia, no powiedzmy, no dobrze, to użyję, nie mam lepszego sformułowania pod ręką, zakończenia wojny handlowej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Jak pamiętamy, zaczynało się od gruźb na 30% cła z Unii Europejskiej, towarów z Unii Europejskiej, i one będą te cła, ale na poziomie 15 okazuje się procent. Ursula von der Leyen, zwana również strzykawką, stwierdziła, to najlepsze, co dało się uzyskać. I w zasadzie opowiedziała, że jest zadowolona z siebie, że będzie handel jak nigdy. Francuski premier z kolei, François Bayrou, napisał, to mroczny dzień, gdy Sojusz Wolnych Narodów zrzeszonych po to, by potwierdzić swe wartości i bronić swych interesów, godzi się z podporządkowaniem. No więc chciałbym Cię poprosić o komentarz, jak Ty to oceniasz i mało tego, jak to oceniasz, co z tego wyniknie, bo to jest dopiero przecież początek jak gdyby tych wzajemnych relacji handlowych, ale mają one według mnie daleko szersze reperkusje. Tak, amerykańskie cła miały na poziomie tym ogólnym miały wynosić 30% na całą produkcję europejską sprzedawaną do Stanów Zjednoczonych. Oczywiście miały być tutaj również wyłączenia sektorowe. Wyłączenia w tym sensie, że niektóre towary miały być objęte jeszcze wyższymi cłami, prawda? Jak na przykład produkcja stali tam była wskazana. Natomiast wiesz, ja trochę się dziwię, jeśli ktokolwiek chciałby wskazywać, że to porozumienie pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi można w jakikolwiek sposób czytać jako sukces Europy. Europa w tym momencie została w sposób drastycznie obnażona. Europa podczas tych rozmów, tej wojny celnej blefowała i okazało się, że blefuje, ktoś ją sprawdził, a więc sprawdził ją Donald Trump i okazało się, że blefuje z parą blodek. Także to jest sytuacja wywołana tym, w jakiej kondycji znajduje się produkcja przemysłowa w Europie. Po prostu, bo Europa nie ma po prostu czym straszyć. Tak. Europa, jak widać, nie produkuje
niczego, czego Stany Zjednoczone nie mogłyby albo wyprodukować same, albo kupić gdzie indziej. I dlatego cała ta wojna celna skończyła się tak, jak się skończyła. W ogóle słabość Europy w Unii Europejskiej w tym zakresie jest tym bardziej widoczna, jeśli uświadomimy sobie, że lepsze warunki obrotu towarowego pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, raczej ze Stanami Zjednoczonymi, wynegocjowała Brytania, tak, kilka lat po Brexicie. Tak. A więc okazało się, że Brytania ma jednak dużo lepsze karty, tak, niż Unia Europejska. Tak? No przecież ja przypominam, że jeszcze przed Brexitem, jeśli myśleliśmy o Europie, to mówiliśmy o takich dwóch płucach Europy, a więc Niemczech i Francji, prawda? No i Brytanii jako takiego państwa, które znajduje się lekko obok, nie? Chociaż też o bardzo potężnym PKB, ale wszyscy tutaj wskazywali, że PKB Brytanii jest budowana jednak na usługach finansowych, a nie na produkcji, tej prawdziwej hard gospodarce. Nie? Tak jak to się dzieje chociażby w Niemczech, które to Niemcy mają przemysł samochodowy, metalowy, farmaceutyczny, chemiczny, etc., prawda? Że tak to wygląda. Natomiast w tym momencie okazuje się, że okres popandemiczny i okres posankcyjny, tak to nazwijmy, dla Europy skończył się w ten sposób, że Europa nie ma kart, żeby w jakiś sposób wymuszać ustępstwa na Stanach Zjednoczonych. Co więcej, o czym się nie mówi, Europa zgodziła się na to, że te cła będą na takim właśnie poziomie, a nie innym, a więc 15%, a nie 30%, ale czyni kolejne ustępstwa wobec Stanów Zjednoczonych. Mianowicie ma wydać kilkaset miliardów euro na broń amerykańską. Tak. A więc my jesteśmy w sytuacji, w której Stany Zjednoczone znowu spakietowały cła, obniżenie tych ceł z poziomu 30% do 15%, ale spakietowały to z kolejną dostawą broni dla Unii Europejskiej. Tak? A przecież Unia Europejska jeszcze wiosną, tworząc własny program zbrojeniowy, własny program polegający na tym, że będą udzielane kredyty, tak, krajom, które chcą produkować broń, mówiła o tym, że duży odsetek tych kredytów ma być przeznaczony na produkcję własną. I to również nie wyszło. Tak? A więc jeśli my, ja nie wiem, jak dużo naiwności trzeba w sobie mieć i takiego eurocentryzmu. To chyba tylko, nie wiem, działacze lewicy mają coś takiego w sobie, partii Lewica, tak? Że to oni tak tą Unię Europejską kochają, żeby wynik tych negocjacji dotyczących ceł uznać za jakikolwiek sukces. To nie jest sukces, tak? Chociaż ja to dzisiaj słuchałem Czarzastego i to jest też zdumiewające, bo Czarzasty w Radiu Z pytany o komentarz co do porozumienia handlowego pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, powiedział z rozbrajającą szczerością, że on się na tym nie zna. Weź się zabij. Nie wiem, panie, nie znam się. Żeby dziennikarza odesłał, żeby się Domańskiego zapytał, bo on się na tym zna. Tak? To nawet nikogo w swoim obozie nie wskazał, nie? Że ktoś tam lepi sprawy ekonomiczne czy handlu międzynarodowego, tylko odesłał do Domańskiego. Ja się nie znam, ale to chyba jest tak, że jak nie ma ceł, to jest dobrze, a jak są, to jest źle. Tyle powiedział wuja Czarzasty, polityk, który ma pół wieku mniej więcej doświadczenia w polityce. Tak? Brawo, to jest w ogóle zasmucające, że posiadając tak nikłą wiedzę na temat, bo tu nie chodzi o ekonomię, tu chodzi o podstawowe procesy gospodarcze, wymiany, tak? pomiędzy ważnymi
graczami na globalnych rynkach, no Czarzasty ma tyle do powiedzenia. Tak? No właśnie, a więc tak. Nie znam się, zarobiony jestem, to jest. Tak, nie znam się, panie, ja mam 2137 płci do ogarnięcia, a pan mnie pytasz o jakieś cła. Jakąś głupią gospodarkę. Tak jest. Jakąś gospodarkę. Kto by się tam wyznawał? Idźcie do Domańskiego. Coś ma na ten temat do powiedzenia. My z Żukowską nie o takich błahych rzeczach rozmawiamy, jak jakieś cła. No właśnie, a więc tak, no w moim odczuciu w ogóle fakt spakietowania tego właśnie również ze sprzedażą amerykańskiej broni wskazuje na to, że jest to porażka Unii Europejskiej, bo to jest generalnie zaprzeczenie tym projektom unijnym, które się działy kilka miesięcy temu. Unia Europejska nie będzie w stanie tego pogodzić. No bo, prawda, miała kredytować produkcję własnej broni, a teraz się zobowiązała, że w zamian za obniżenie ceł z 30 do 15% kupi więcej broni amerykańskiej. A więc to spakietowanie wskazuje chociażby na porażkę Unii Europejskiej. No i sam fakt, że Brytania jako kraj samodzielny uzyskała lepsze warunki w negocjacjach ze Stanami Zjednoczonymi niż wielka Unia Europejska, znowu wskazuje na to, że Unia Europejska no nie umie grać w pokera. Mówiąc krótko, w tym, rozumiem, w tej narracji, co wynika z umowy między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską, pani Ursula von der Leyen jest zdecydowanie w mniejszości oraz mówi rzeczy, które są nieprawdziwe. Tak to, już. No wynika z tego dalsza prowincjonalizacja Europy, a więc proces, który obserwujemy od dawna, proces, który się rozpoczął pod koniec lat 60. tak naprawdę wielkim ruchem offshoringowym europejskiej produkcji do Azji. My będziemy żyć z idei i z usług. Jak się okazało, nie da się żyć z idei i usług, bo wtedy gospodarka robi się niekonkurencyjna, idee okazały się nie tak innowacyjne i nie tak nowatorskie, jakie miały być. No i taka jest teraz rola Unii Europejskiej w świecie, prawda? A więc z gracza, który po II wojnie światowej był tym, który w pewien sposób formatował politykę międzynarodową, staje się graczem drugiej ligi. Chciałbym być złym prorokiem, ale naprawdę Unia bardzo ciężko pracuje na to, żeby się rozpaść. I to nie jest robota Putina, tylko to jest robota tej klasy politycznej, która siedzi w Brukseli i to, co robi bardzo usilnie, to nie myśli. I to jest chyba jej rzeczywiście podstawowe zajęcie. Wracamy do Polski. Najnowszy sondaż jest otóż partyjny i czytam, co następuje. Przeprowadził to United Service dla wirtualnej Polski i w tymże sondażu Prawo i Sprawiedliwość prowadzi z poparciem 28,3. Wyprzedza Koalicję Obywatelską o 2,5 punkta, co oznacza jasno i niedwuznacznie, że rekonstrukcja rządu, o której tak ślicznie pan premier opowiadał w Pabianicach, pomogła tyle, ile umarłemu kadzidłu. Koalicja Obywatelska straciła najwięcej ze wszystkich badanych ugrupowań. I teraz tak. Czekajcie, bo szukam, żeby to mieć w jednej kupce. Na trzecim miejscu znajduje się, myślę, że nikt nie jest zaskoczony, Konfederacja 17,4. To jest największy skok właśnie wśród badanych ugrupowań w ciągu ostatnich 2 tygodni. W ciągu ostatnich 2 tygodni skoczyła o 4,9 punkta procentowego. Lewica 6,7. Co daje jej miejsce w Sejmie, dobrze mówię? Tak. Tak. Spadło jej tam ciuteńkę o 0,1. Konfederacja Korony Polskiej 5,4 i też zyskała. Nie dużo 1,2, ale zyskała. Zyskała też Partia Razem 3,6%, czyli pod progiem i wzrost o 0,6 punkta procentowego. Polska 2050, czytam tak monotonnie, ale to są jeszcze to są partie, które jeszcze niedawno były znaczące. Polska 2050 Szymona Hołowni 4,1, wzrost o 1,3 i PSL 3,7, wzrost o
punktu procentowego. Natomiast, i zaraz przejdziemy do tego omówienia szerokiego, ale i całkiem niedawno, 2 dni temu przeczytałem, tylko nie pamiętam gdzie, niestety, drugi raz będę klikał i sobie to zapisywał, ale jak w telefonie to jest trudne, że gdyby patrzeć na młodych wyborców, to najbliższe wybory rozegrałyby się między Mencenem a Zandbergiem. Ciekawe, według mnie, bardzo ciekawe. I to jest temat na oddzielną, może nie na cały odcinek rozmowę, ale na długą rozmowę, bo to jest według mnie pewna tendencja, do której trzeba podejść jednak w sposób taki wszechstronny. To tak nie opędzimy tego, że Zandberg zrobił coś, a Mencen zaprosił na piwo. To jest za prymitywne. To coś się, jak sam mówiłeś, coś się chwieje, coś się kończy, coś się zaczyna. Być może. Ale dobrze, powiedz mi, co myślisz o tych wynikach tego sondażu? Konfederacja nieźle idzie. W ciągu ostatnich kilku dni tych sondaży pojawiło się co najmniej 3, z którymi ja się zapoznawałem. I co do tendencji dotyczących 2 liderów, to one są niezmienne we wszystkich tych 3 sondażach. A więc traci Koalicja Obywatelska po rekonstrukcji. Jeśli chodzi o PiS, to jest albo Konstans, albo odrobina, niewielka tendencja zwyżkowa. Najwięcej zyskuje Konfederacja. Tak jak powiedziałeś, rekonstrukcja rządu Donalda Tuska nie przyniosła oczekiwanych przez Donalda Tuska skutków, no bo cóż to za rekonstrukcja na dobrą sprawę, prawda? Dla człowieka, który ogranicza swoją wiedzę o polityce do, nie wiem, jakiegoś głównego wydania wiadomości, czy to będzie TVN, czy to będzie Polsat, czy to będzie TVP i nie wiem, jedząc kolację tam sobie spogląda, to o tej rekonstrukcji tak na dobrą sprawę on na drugi dzień już nie będzie pamiętał, no bo rekonstrukcja rządu byłaby sensowna, gdyby wiązała się z wymianą premiera. A nie wiąże się z wymianą premiera. Są tutaj ruchy, z jednej strony konsolidacja resortu gospodarki i finansów jest tutaj takim bardzo istotnym elementem tej rekonstrukcji, z drugiej strony rozdrobnienie MSW i resortu służb specjalnych na 2 oddzielne byty, prawda? No to nie jest coś, co by elektryzowało w jakikolwiek sposób wyborcę. Wyborca Koalicji Obywatelskiej obserwuje coś zgoła innego. Że po rekonstrukcji Donald Tusk przed kamerami znowu mówi, że w rządzie będzie albo jedność, albo będą dymisje i po tym jak Donald Tusk to mówi w takim wejściu z rządu, no koalicja rządząca cały czas się kłóci. Prawda? Cały czas widać spór w tej koalicji, a więc ona w żaden sposób nie może zyskiwać. I teraz dlaczego? Bo ty tutaj mówisz o wyborcach, tam chodzi o tą kohortę do 29 roku życia, z tego co pamiętam, od 18 do 29 roku życia i w tej kohorcie rzeczywiście, gdyby wybory się rozstrzygały, to one by się rozstrzygały pomiędzy Mencenem a Zandbergiem, tak? Czyli pomiędzy Konfederacją a pomiędzy Razem. No warto zwrócić uwagę na to, że obie te partie to są partie, które jeszcze nie rządziły. Zarówno Konfederacja, jak i Razem, prawda? A więc jest tutaj bardzo wyraźna potrzeba czegoś nowego. Obie te partie są to partie, które są partiami wyrazistymi. Starają się w jakiś sposób o jakąś etykietę. Tak? No bo Konfederacja będzie się poruszała w tym duchu nacjonalizmu, którego się w żadnym razie nie wyrzeka i nie wstydzi, oraz libertarianizmu. Tak? Razem od momentu wyborów prezydenckich unika co prawda etykiety lewica, ale stara się, i ja nie wiem, czy to jest błąd, czy to nie jest błąd, to wyborcy to ocenią, ale stara się zyskiwać taką twarz
partii nastawionej na bardzo szybką modernizację, głównie gospodarczą. Tak? I wiesz, to są partie, które nie ogniskują się wokół sporu, który już dla tych wyborców z tej kohorty 18-29 jest jakąś paleontologią, archeologią wiedzy, tak? No bo zapytaj się 25-latka, co się stało w Smoleńsku, nie? Tak. Bitwa pod Grunwaldem mogła nastąpić. Nie wiem, to Smoleńskie może było. Podobno, nie wiadomo, tak. Także wiesz. A tak naprawdę są to wyborcy, którzy szukają recepty na palące tych wyborców braki. A więc rynek pracy, słaba i tania jakość miejsc pracy, tak? Miejsca pracy są, prawda, nie ma dobrze, znaczy dla specjalistów oczywiście są miejsca pracy, które są dobrze wynagradzane, ale dla ogółu nie. Borykają się z brakiem mieszkań, prawda? Jeżdżą po świecie i wiedzą, że pociągi się mogą nie spóźniać, że pociągiem można dojechać nie tylko z Wrocławia do Krakowa, czy z Krakowa do Warszawy, ale można dojechać, gdyby to było dobrze zorganizowane, do Ostrołęki czy do Łomży, prawda? Można dojechać szybkim pociągiem, prawda? I tego rodzaju rzeczy ci ludzie widzą i szukają recepty. I mają tak naprawdę do wyboru dwie partie, które jakieś recepty w tym zakresie przedstawiają. Jedna recepta jest libertariańska, a więc pozwólmy dzięki aktywności małego i średniego biznesu, jak taki był południowoamerykański ekonomista Hernando de Soto. I on pisał o tym, że on pisał o takim protokapitalistycznym planktonie, nie? Że to wszystko aż buzuje i tam będzie rozwijać nowe rzeczy, nie? I tam wszystko będzie rozwijać. Z jednej strony jest ta propozycja Konfederacji, z drugiej strony jest propozycja, taka tak naprawdę tradycyjnie socjaldemokratyczna propozycja partii Razem, tak? A więc bawmy się w taką instytucjonalność, tak? Państwo musi być silne siłą swoich instytucji, podatki powinny być progresywne, sukcesywnie zbierane ze społeczeństwa, ale co ważne, podatki muszą być proste. O tym bardzo często też ostatnio w czasie swojej kampanii wyborczej mówił Zandberg. Ale co to znaczy proste? Bo to warto też rozkminić. W Polsce prosty system podatkowy byłby wtedy, gdyby szereg grup zawodowych pozbawić ulg. I wtedy on byłby prosty. Tak, wtedy poświęcony oczywiście. To trzeba zrozumieć. Te wszelkie odpisy jakieś, wiesz, i to jest coś, co powoduje gąszcz przepisów i powoduje to, że taki typ jak Mencen może sobie założyć kancelarię optymalizacji podatkowej i na tym zarabiać, tak? Bo żeby się wyznać w tym gąszczu przepisów podatkowych, no to trzeba kancelarii, tak? I trzeba się do tego przygotować akademicko wręcz, tak? Żeby się w tym wyznać. No i tak naprawdę w tym momencie wygląda polska polityka, a więc jest z jednej strony naznaczona zmęczeniem starym duopolem, z drugiej strony, szczególnie u tych młodych wyborców, następuje coś takiego jak poszukiwanie nowych jakości, nowych treści. Tak? O ile Konfederacja, co jest dość istotne, szuka również na polu polityki międzynarodowej nowych paradygmatów, nowych sposobów myślenia, bo oni będą uderzać w taki realizm ofensywny, prawda, który tak na dobrą sprawę jest pewnym darwinizmem na arenie polityki międzynarodowej. O tyle partia Razem jeszcze tutaj nie znajduje swojego sposobu funkcjonowania w polityce międzynarodowej, który to sposób funkcjonowania różniłby się od mainstreamu. Tak? Nie znajduje swojej nowej opowieści. I to jest w moim odczuciu duży błąd i minus partii Razem jako tego organizmu, czy tej organizacji, która by miała stanowić w przyszłości wektor nowego duopolu. Chociaż Zandberg mówi, że on nie chce budować duopoli, tylko on chce budować system pluralistyczny, ale to jest oczywiście gadanie głupot.
Tak jest. Co się tyczy uczenia się partii Razem, to nie tracimy nadziei, że może się jednak będzie uczyć, choć szło jej to czasem z oporami, ale jeżeli ktoś ma się uczyć, to raczej oni będą potrafili to robić, w przeciwieństwie, zdaje się, do być może innych. Kiwasz głową z pewną dezaprobatą i powątpiewaniem, podzielam to, ale jednak, jak to powiedzieć, kilka punktów na zachętę daję. Być może dlatego, tylko się wytłumaczę jednym zdaniem, dlaczego kiwam głową. Moment, w którym partia Razem wychodzi z ruchu Varoufakisa, ten Diem-25, prawda, z tego względu, że Varoufakis zaczął śmierdzieć im ruską onucą, przy czym każdy, to ich kompromituje po prostu i zakładają jakąś zupełnie nieistotną, marginalną sektę o nazwie Cegła. Pewnie nie chce mi się nawet szukać, co to za akronim, prawda? No to jest coś, co jest jednak dla nich kompromitujące. Tak jest. Niestety. Tak jest. No zobaczymy. Może nie wszystko stracone. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą audycję. Dzięki. Jestem bardzo wdzięczny, że Państwo byli z nami. Lajki są potrzebne, subskrypcje są potrzebne, Państwa wsparcie finansowe jest potrzebne. Bardzo dziękujemy tym wszystkim, którzy ostatnio nas wsparli. Bardzo rzeczywiście potrzebujemy tych gestów, o których mówię. Prosimy na Patronite, Buy Coffee, na konto z dopiskiem, na działalność portalu. Wszystko to będzie służyło temu, byśmy się spotykali regularnie. Dziękuję serdecznie jeszcze raz Państwu, dziękuję, Kamilowi dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję.